Witam Was bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Dziś odwiedzamy kolejnego wielkiego akwarystę. Michał Czerwiński, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Marcinie. My jesteśmy cześć w wszystkim. sklepie Czmiel. Słuchajcie, piękny sklep, bardzo nowoczesny, w którym chyba każdy akwarysta z każdej dziedziny znajdzie coś dla siebie, ale zanim Michał nam to pokaże i zanim nam to opowie, powiedział, że jak mam mówić, to mam mówić, bo inaczej on nie dopuści mnie do głosu. Tak, będę się starał. Słuchajcie, to Michale, pytanie, które zadaję wszystkim, skąd akwarystyka, a przede wszystkim skąd Czmiel? Skąd Czmiel? Oj, akwarystyka rozpoczęła się tak naprawdę od mojego urodzenia. Ze względu na to, że moja mama, gdzie mieszkaliśmy niedaleko teraz naszej siedziby, jakieś 500 metrów stąd, mój tato posiadał tam 4 regały z akwariami. To było bardzo, bardzo dawno temu. Mieliśmy więcej akwarii niż szaf w domu, bo to tylko moja mama mieszkała w potężnym zamku dwupokojowym, bez balkonu. Ja tam również mieszkałem, także do dzisiaj mam taki syndrom, a propos takiej naszej historii, mam taki syndrom, że jak zasypiam, muszę mieć coś na uchu, poduszkę, cokolwiek, ze względu na to, że te wszystkie urządzenia, które kiedyś działały, były tak głośne, że ja jako mały chłopak po prostu nie mogłem zasnąć. No to Wtedy uspokajałem się, dawało mocno czadu. No i ta akwarystyka u mojego taty była cały czas. Ja tak naprawdę zawsze mi wspominał, pokazywał, tłumaczył, ale przez to, że ona cały czas w nim tkwiła i ja cały czas przy tym byłem, to była naturalna rzecz, która urodziła się, która cały czas była. To nie było tak, że nagle dostałem pierwszą swoją rybkę, pierwszą molinezję, nie wiem, gubika. Ja pamiętam, dużo wątków naraz, bo to tyle chciałbym opowiedzieć tak szybko. W każdym razie pamiętam, jak moje pierwsze rozmnożone kiryski, które rozmnożyłem, sprzedałem bezpośrednio do innego hodowcy, bo były takie giełdy we Wrocławiu, które odbywały się pod chmurką. Ludzie przyjeżdżali z moimi zbiorniczkami, słoikami, myśmy to razem handlowali razem z tatą. No, dyskowce, bo to nie tylko rybki, a również zwierzęta. Mieliśmy bardzo dużo ogólnie zwierząt w domu, pomimo, powtarzam, zamku dwupokojowego, prawda, bez balkonu. Ale tak kiedyś było, to trochę inaczej wyglądało, ludzie chcieli mieć te zwierzęta bliżej siebie. Właśnie. Dzisiaj przez elektronikę tak. Trochę inaczej to wygląda. No ale dobra, przerwałem, ale nie mrugałem specjalnie. Dobra. Skąd sklep? Skąd sklep? To tak naprawdę historia zaczyna się w ten sposób, że mój tato, który jest pasjonatem akwarystyki, mieszkamy sobie, ja sobie studiuję razem z moim przyjacielem, bratem, teraz obecnie współwłaścicielem, Jarkiem. Później do nas doszedł Tomek, ale co się dzieje? My sobie studiujemy, tato mówi: synu, rób wszystko, tylko nie to, co ja. Posiadając sklep zoologiczno-akwarystyczny, przede wszystkim o profilu akwarystycznym także. Mówi: rób wszystko to, co nie ja. No ale po jednej odchodzi bardzo szybko, mając 49 lat, czyli kładzie się spać i odchodzi. No i w tym momencie ja jestem na 3. roku studiów, cały świat się wywraca do góry nogami ze względu na to, że był takim głównym żywicielem naszej rodziny. Tak to nazwijmy w dzisiejszych czasach. Natomiast my jeszcze gdzieś tam wychodzimy z założenia, że może będziemy robili co innego, będzie inny kierunek, może ta pasja jest tak mocna i tak silna, ale przez to, że jest tak ważną osobą i tak utrzymywał naszą całą rodzinę, my musimy i nie mamy innego wyjścia. I to nie jest jakoś jakąś tą tajemnicą, natomiast wchodzimy w ten świat, ale przez to, że cały czas w tym tkwiłem, cały czas w tym byłem, cały czas to robiłem na różnym etapie, bo w sklepie pomagałem sprzedawać, w zasadzie pracować u taty już od w zasadzie 11 czy chyba 10 roku życia. Cały czas sklep. Sklep to było całe nasze życie, wszystkie rozmowy to były ryby. Nawet jeżeli przyjeżdżałem do jego znajomych i bawiłem się z kolegą, to oni cały czas rozmawiali o hodowli, oni rozmawiali cały czas o rozmnażaniu, dyskowce, bajery. Ja nie mogłem biegać, do dzisiaj pamiętam, jak miałem bodajże może 6 lat plus minus, jeszcze taka stara telewizja Piątka wrocławska była, przyjechała do nas z kamerą, pokazując nasze mieszkanie, że można mieć tyle akwarii i były rozmnożone dyskowce. Ja nie mogłem biegać, ja nie mogłem zapraszać kolegów do domu, bo dyski się trą. No tak. Mój tato był bardzo taki impresyjny, impresyjny, bardzo ładne słowo, tak. Natomiast jak na przykład się mocno denerwował, i ja już później się wyuczyłem tego, się mocno denerwował w jakiejś tam danej kwestii. Ja mówię: tato, zobacz, ale ta rybka jest chora, albo coś się z nią dzieje. To on automatycznie: ale która? Pokaż. Zmieniał automatycznie swoje podejście, nastawienie do życia, nie? I teraz, po tej śmierci taty,
kontynuujemy to i tak naprawdę spełniamy nie tylko wszystkie historie i jego marzenia tak mocno w nas tkwią, że pomału razem, bo on wspominał całe życie, że marzył o takim sklepie akwarystycznym, który będzie stricte tylko akwarystyką i niczym więcej. Bo to jest jego całe życie, jego cała pasja. W tamtym okresie nie było takich sklepów jeszcze. W tamtym okresie profile były przeważnie zoologiczne. Myśmy chcieli, bo też przyjaciel taty zrobił taki profil typowo wędkarski, też gdzie mówiono mu, że to jest bez sensu. Że się nie da. Że się nie da, że to się nie utrzyma. To tak bardziej biznesowo powiem. Natomiast myśmy mocno się w to sfiksowali, przez to, że to też kochaliśmy i wiedzieliśmy, że rzeczywiście coś takiego ma rację bytu. Nie jest to łatwe, bo to nie było łatwe, nigdy nie jest łatwe. Zaczynaliśmy we dwóch, gdzie naprawdę mieliśmy duże obciążenie, które pozostawił tato w obrocie biznesowym całej Polski, ale małymi krokami do przodu zaczęliśmy działać w tym profilu i po jego śmierci automatycznie już wiedzieliśmy, jak nazwać sklep, tak? To był Trzmiel, tak? Bo każdy zastanawia się, mówi, no jak Trzmiel, tak? Jak Trzmiel? Czemu Trzmiel w ogóle? Co to ma wspólnego z akwarystyką? Może być Gubik, Mieczyk, Molinezja. Wyprzedził moje kolejne pytanie. Tak, i teraz czemu Trzmiel? Czemu Trzmiel? No bo tato miał pseudonim artystyczny i przyzywali go Trzmielu. Pisane przez różne litery, przez z kreską, przez 3, przez różne, ale to był Trzmiel. I my automatycznie, wiedząc już, że kontynuujemy działalność, nazwaliśmy firmę Trzmielem, tak? To jest taki hołd ku niemu, bo dał nam taką dużą dozę informacji w ogóle, gdzie on, powtarzam, cały czas mówił, synu, rób wszystko, tylko nie siedź w tym. Nie siedź, to spełniaj marzenia, to jest fajne, ale nie, bo ogrom troszeczkę inaczej kiedyś się funkcjonowało, trochę to inaczej wyglądało. No i tak krok po kroku żeśmy robili tego naszego Trzmiela, tak? Od tego sklepiku, który przejęliśmy, później powiększyliśmy się, rok czasu czekaliśmy na zgodę, żeby powiększyć sklep o kolejne 60 metrów. Dużo zgód, różnych wsparcia przyjaciół, bo tak naprawdę Trzmiel jest zbudowany przez przyjaciół, przez akwarystów. Ja się śmieję, że wszystko, co tutaj robimy, jest robione przez ludzi. To tutaj nie mamy takiej sytuacji, gdzie przyjeżdżamy z dużą... Nigdy nie było takiej możliwości, że odziedziczyłem duży majątek po kimś, prawda? Bo to jest ważne. Tu się działo wszystko z ludźmi, wraz z ludźmi, którzy mnie otaczają, którzy z nami współpracują. No, tak to się wydarzyło, no powiem dwa słowa. Budowane od podstaw. Budowano od podstaw, tak. No i spełniliśmy jeden z tych marzeń, to jest spełnieniem tych marzeń naszych, chociaż to nie jest koniec, bo to jest jakieś 30% naszych możliwości, ale następne marzenie to jest Trzmiel obecny, tak? Trzmiel obecny, który powstał też dużym bólem, bo prawie trwało to 3 lata, zanim myśmy go otworzyli. Tutaj nie jest nic przypadkowe, nie? Tutaj nic się nie dzieje przypadkowo, jeśli chodzi o naszą tutaj, o nasz wystrój, o nasze ukształtowanie terenu. Niedużego, bo ja bym chciał, żeby to było 10 razy większe. Chciałbym, żeby każdy sektor był osobny, żeby był sektor bojownik, żeby był sektor dyskus, że człowiek, który jest sfiksowany na ładnym słowo tego słowa, to znaczy mocno nakręcony, tak? Ciężko używać innych słów. No właśnie, to żeby mógł wejść i czuć się dobrze. Tutaj w ogóle wizja tego, przez to, że mieliśmy bardzo dużo różnych pomysłów, dostaliśmy bardzo duże mocne wsparcie od Andrzeja Wowka. Muszę powiedzieć o tym nazwisku, ze względu na to, że to jest postać, która po przyjacielsku napisaliśmy jeszcze razem w świętej pamięci przy współpracy z Radkiem. Napisaliśmy do Andrzeja, naszego takiego przyjaciela, to jest przyjaciel Trzmiela, który wsparł nas, merytorycznie bardzo mocno, jeśli chodzi o całe podejście do nowego rebrandingu, nazwijmy to, Trzmiela. Czyli stworzenie takiej przestrzeni, w której na przykład teraz jesteśmy, w strefie marzeń, stworzenie takiej przestrzeni, która będzie każdemu odpowiadała. Wiem, że jest jeszcze wiele możliwości, wiele potrzeb naszych i chciałbym, powtarzam, zmienić, powiększyć, bo to nie zmienić, powiększyć, żeby to było tak, że człowiek najpierw wchodzi do sklepu, gdzie ogląda, obserwuje, odczuwa, a później na samym końcu sięga po dany produkt, tak? Czyli sięga po ulubiony pokarm Tropicala, lub też innych marek, ale to się dzieje, czyli najpierw doświadcza, a później konsumuje. Oczywiście.
To byłaby największa przyjemność dla każdego akwarysty na pewno, tylko wiesz, ludzie musieliby sobie planować cały dzień w takim sklepie. Super, super, no to wtedy przy wsparciu waszym moglibyśmy organizować takie różne eventy, bariery, spotkania i to byłoby ekstra. I co jest ważne, to się dzieje, tak? Natomiast wiemy, że potencjał jeszcze, jaki występuje, to jest potencjał, jaki jeszcze występuje ogólnie w naszej branży, pomimo tego, że czasy są jak zawsze raz bardziej korzystne, raz mniej korzystne, ale to my powinniśmy być społecznością, ponieważ sklepy stacjonarne, takie jak my, tworzą i utrzymują tą akwarystykę, moim zdaniem, pod względem hobbystycznym. Trendy są inne, światowe, wiele sytuacji dzieje się takich, że odchodzisz jak gdyby od tych zbiorników, od akwarii. Nie dziwię się, media, koszty. My się śmiejemy w naszym salonie, klimatyzacja, o czym rozmawialiśmy wcześniej, klimatyzacja działa 24 po to, żeby klient czuł się swobodnie w tej przestrzeni i mógł spokojnie oddychać. Ale przy tej wilgotności, co my mamy, gdybyśmy ją wyłączyli, to wystarczy 3 godziny i czujemy się jak w tropikach. Ale to jest nie koniec. Chłodzimy do 22, a w zbiornikach trzymamy 25, a w niektórych 28. Czyli robimy sobie tak naprawdę 2 razy sobie kręcimy liczniczkiem, nie? Powinniśmy taką zrzutkę.pl zrobić, pozwól nam się utrzymać tylko prąd, nie? Żebyśmy dalej utrzymywali zbiornik. Czyli też jakby dzięki temu chyba rozumiecie ten ból niektórych akwarystów, Tak, którzy oczywiście. gdzieś tam dzisiaj mówią, że rezygnują, aczkolwiek na szczęście dużo z tych osób, które mówi, że zrezygnuje, narzeka, dalej trzyma te akwaria. To jest dobre, bo tak. jest ciężko się tak naprawdę, sam dobrze wiesz, ciężko jest się od tego odkleić, bo co by nie mówić, no kiedy w tym całym życiu naszym codziennym, w tych wszystkich problemach mamy taką możliwość usiąść sobie wieczorem przy tym akwarium, popatrzeć i gdzieś tam się zresetować, to chyba każdy tego potrzebuje. Natomiast słuchaj, wy oprócz tej akwarystyki słodkowodnej, oprócz tego wszystkiego zaczęliście też tą akwarystyką morską. Tak. Jest ona u was, muszę powiedzieć, dość mocno zaznaczona. My to pokażemy Tak. za chwilę Jasne. przejdziemy się, zrobimy prawdziwy tour. Ale powiedz trochę o tym, bo już Akwarystyce wcześniej morskiej? wspominałeś mi troszkę po cichu, gdzieś tam. Jak to jest dobra historia, słuchajcie. Akwarystyk. Nie róbcie tego w domu. Tak, tak. Znaczy nie, to jest taki fajny przykład, bo wszystko rozwija się, tak jak Karpie Koi, wszystko to ta wizja, to co realizujemy, co robimy, gdzieś skądś ma swoje początki. Z akwarystyką morską było tak, że też mocno zafascynowany, jeszcze wtedy dostępność informacji, wiedzy, wszystkiego była, to było ponad chyba 18, nie pamiętam lat temu, ale nie było tego, nie było takiego toku, tylu informacji, które teraz są dostarczane, można sobie zweryfikować i sprawdzić, dowiedzieć. Nie było też tylu użytkowników zbiorników morskich. Jednak to było taki produkt bardzo mocno prestiżowy i też ta taka wiedza na zasadzie jestem słodki, boję się dotknąć akwarystyki morskiej, bo ona jest fajna, ale nie tam to trzeba już w ogóle wiedzę. Nie, to jest takie same dbanie jak o psa, pieska, kotka, o każdy organizm żywy na świecie. No i mieliśmy kolegę, który on mówi, on ma taki zbiornik na basenie, tu niedaleko nas, akwarium morskie, tam było tak bardziej only fish. I my mówimy, to może być tam zrobić taki zbiornik. No to mieliśmy pojemnik Fauna Boxa, taki malutki, nieduży, ja wiem, teraz to by nas, nie wolno takich rzeczy robić dokładnie, ale mały taki zbiornik, on mógł mieć zresztą z 5, może 7 litrów. I mój taki Pico Reef. Pico Reef, tak, tylko no tech, czy tam tak. I przyniósł wodę w wiaderku, przyniósł kawałek skały, wrzucił do środka, daliśmy jaką prostą lampkę, nie wiem co to była nawet za lampka. I myśmy siedzieli przez tydzień, obserwowali, bo tam wyszły takie piękne stwory, takie Stranger Things, nie? Niesamowite. I to wow, żeśmy to obserwowali, on nas przyszedł, wziął pensetkę, nakarmił, ona się napompowała, wow, to wchłonęło się, obserwowaliśmy to. No i sam do niego mówi, dopiero po tygodniu nas uświadomił, że te organizmy są niesprzyjające zbiorniku morskim, to są aptazje. Czyli te takie stworki, które my nie powinno występować w zbiorniku. I od tego się zaczęło, no ale to było mało. No to wprowadziliśmy ślimaka, bo często pod wianą robiliśmy, nie było techniki. Zwykły taki cyrkulator później domontowaliśmy, taki filterek wewnętrzny. Ale to było krótko. Ale zacząłem czytać, bardziej internet. No i takim naszym pierwszym sztandarowym zbiornikiem, od czego wszystko się zaczęło, to był taki NanoCube z firmy Red Sea. Wtedy już bardzo mocno znana w całej Europie Zachodniej. W Polsce był tylko jeden dystrybutor tego. Na zbiornik jego dostępność była żadna, trzeba było czekać 6 tygodni, ściągnął nam go w końcu i no myśmy to zamontowali. I od tego zbiornika po jakichś
6 miesiącach czy 5 jeden regalik wstawiliśmy, a niech se będzie, tak se będzie, że tak powiem. Wprowadziliśmy pierwszy regał, później zrobiliśmy pokoik, drugi regał, później pokoik zmieniliśmy, wstawiliśmy 4 regały, później jak zwykle brakowało miejsca, nie? No bo to cały czas brakowało miejsca, ta rotacja, ta chęć poznawania, uczenia się, tak? Bo akwarystyka często gęsto jest to jest piękne hobby, ale też jest wiele sytuacji, gdzie są smutne, tak? Bo często się mówi, mi zawsze tego brakuje teraz w dzisiejszych czasach, że mówimy o samych sukcesach, pokazujemy piękne zdjęcia, lejemy kolorami, ale nie mówimy też o tych sytuacjach, gdzie się uczyliśmy, bo chcieliśmy wszystko zrobić, co jest najlepsze, a się do końca nie udało, bo albo brak wiedzy, albo brak wsparcia, brak potrzebnych produktów. No teraz obecnie to chyba wydaje mi się, że informacji i wszystkiego tego, co jest nam potrzebne do hodowania rybek jest tego tak dużo, że teraz właśnie wbrew pozorom trzeba korzystać z takich fajnych porad, jak u Was są, z takich fajnych filmów na żywo, które się dzieją, które się... Tropicaledu, a wszystko dzięki Aleksandrze Kwaśnie. Właśnie, to jest pierwsza rzecz. Przez te materiały, które wydajecie, to naprawdę to się fajnie ogląda. Mało tego, teraz wszystko, co się dzieje ogólnie rzecz biorąc, w mojej opinii, które jest na żywo prowadzone, przekazuje dużo więcej informacji, niż to, co zostało, nie wiem, stworzone, wymoderowane, przedstawione. Tak, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, natomiast ja wiem, że teraz jest, trzeba odczuwać, dotykać i stąd wizji mamy dużo i takich planów, które zawsze chcemy realizować, bo one się tylko przesuwają w czasie, bo to jak jest za dużo, czasami nic z tego nie wychodzi, no ale małymi krokami, step by step to robimy, nie? I powiedziałem, przeskoczyłem z wątku na wątek, ale to jest tyle rzeczy do opowiedzenia, nie? No bo to... To jeszcze jedno pytanie, zanim Tak. ruszymy. No. Masz jakieś swoje ulubione akwarium? Proszę? Masz swoje ulubione akwarium w sklepie? Tak. Strefa marzeń. A propos tej strefy, nie? Strefy marzeń. Strefa marzeń została stworzona tak naprawdę po to, żebyśmy mogli w spokojnym miejscu stanąć sobie, tak teraz sobie rozmawiamy, żebyśmy mogli pokazywać różnicę między akwarystyką słodkowodną a morską. Kiedyś zapytano mnie, co Cię bardziej rajcuje, nie? W sensie, co Ci się bardziej podoba, co byś bardziej wybrał. To są tak dwa różne światy, że i to kocham. Moim zdaniem porównywalne jest to, że jedno i drugie jest mokre, ale jedno i drugie potrzebuje opieki, ale to są, powtarzam, tak dwa różne światy, to jest taki awatar słodkowodny i awatar morski, tak? To są dwa, tutaj mamy akwarystykę słodkowodną, w której odnajdujemy taki zen, taki spokój, taką harmonię. W przypadku akwarystyki morskiej ta harmonia również jest, ale różnicowanie kształtów, przez to, że na centymetrze sześciennym najbardziej zasiedlone środowisko na świecie to jest rafa koralowa, tak? I one muszą się odznaczać jakoś, no to co robią? To mają inne kolory. No, Bóg, natura, jakkolwiek to nazwiemy, tak to stworzył niesamowicie, tak? Że tak to się wszystko dzieje, tak się fajnie kształtuje. I teraz ze zbiorniku, to jest to. Krewetkaria lubię, no ja wszystko lubię, tak? No bo to jest, to w ogóle brakuje, bo wcześniej mieliśmy tutaj zbiornik, tutaj zbiornik, ale przez to, macie że... jeszcze tam zbiornik. Tak, zaraz zaproszę, zaraz wszędzie wszystko Wam pokażę, ale tu brakuje nam miejsca, nie? I teraz często jest takie, bo ja bym tutaj wszystko zawalił, ja miałem taką tendencję, że ja bym tylko zostawił taki metr na metr, chociaż przepisy co innego mówią, ale metr na metr, żeby tylko człowiek mógł się przejść między kafelkami, tak? Ale wiem, że to powoduje również często klienci nam mówili, bośmy robili różne rodzaju ankiety, które mówili, że ta przestrzeń, że mam tą możliwość, tą przejścia, rozmawiania, w sensie, że nie czuję się tak mocno oblężony tym towarem, to jest całkowicie inne odczucie. I to też Andrzej nam wytłumaczył, jak Andrzej, ten nasz wspierający nas, twórca obecnej Żabki ogólnie. W każdym razie i on nam tłumaczy wiele fajnych aspektów i rzeczywiście myśmy starali się w 99% tak stworzyć nasz salon, który no, cieszę się, bo ludzie go lubią, tak. Mamy sytuację, bo znowuż zawsze jak mówię o czymś fajnym, to muszę coś dodać takiego, zdarza się, nie jesteśmy w stanie też zadowolić całego świata, nie? Jeszcze się taki nie narodził. Ale staramy się tutaj z ekipą naprawdę ludzi, którzy ciężko pracują z dnia na dzień, bo wszystkie wymysły, które sami sobie nadajemy tutaj, jeśli chodzi na tempo naszego działania, to nie zawsze jest lekko, nie zawsze jest łatwo. Też wiemy, że świat teraz, opiniotwórstwo jest takie łatwe w dzisiejszych czasach, że łatwiej negować niż mówić pozytywnie,
ale tak żyjemy z tym, bo taka jest prawda, że hejtowanie to jest tak naprawdę podnoszenie kwalifikacji całej ekipy. I wszyscy są szczęśliwi, że dostajemy na przykład jakieś negatywne komentarze, bo znowu zaakcentowałem jak Polak, że nie żebym się nie czuł Polakiem, nie, ale chodzi o to, że hejtowanie jest dużo łatwiejsze, ale to podnosi nam kwalifikację, że my chcemy pod każdym względem, to jest nasze marzenie, to jest nasz cel, prawda Tomku? Żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda Tomku? Dokładnie. Krzysiu, prawda? No, oczywiście, że tak. No i o to chodzi, tak. No i najważniejsze uśmiech klientów, to jest ważne. Ruszamy, dobrze, zapraszam Was serdecznie. Tak, zapraszam Was serdecznie. Jest zimno! Wchodzimy, zapraszamy do środka, pokażę Tak Wam, jest. co się u nas dzieje. Nie? Tutaj mamy nasz telewizor, gdzie są różne promocyjne, fajne różne akcje, które dzieją się w Trzmielu. Przedstawiamy naszym klientom. Główne nasze wejście i alejka. Alejka takich smakowitości. Przede wszystkim, no Marcin, sam dobrze widzisz, to jest oczywiste, to są moje ulubione. 36% zawartości tego, czego najbardziej lubimy, już nie wspominając o tym, jak rybki to lubią. Do tego cała gama pokarmów, która tutaj trzymamy w około 40%, a nasz magazyn wysyłkowy posiada ją w 100%. No tak, bo wy macie dużo więcej Tak, produktów. kiedyś a propos salonu, prawda, bo to jest bardzo ważna informacja, salon dysponuje towarem, który kochamy, który jest przez naszych sprzedawców najbardziej lubiany, jeśli pod tym względem każdy z nich jakąś daną markę sam stosuje w swoim zbiorniku. I często nas klienci pytają, no tak, ale u Was nie widziałem, na stronie internetowej macie ponad tam, nie wiem, 40 tysięcy EAN-ów, bardzo dużo ilość asortymentu, a w Waszym salonie tego nie widziałem. Zgadza się, nie jesteśmy z gumy, szkoda. Ale tutaj trzymamy towar, który jest bliski naszemu sercu, który reprezentujemy, który pokazujemy. Jak coś, to przyprowadzamy z magazynu, bo dzięki Bogu, ogólnie idziemy do magazynu dosłownie 7 metrów, czy tam 15 metrów dalej, pobieramy, przynosimy sobie towar i klient ma zawsze tą możliwość, że zobaczył na sklepie internetowym i możemy mu to przynieść. Tu ma się czuć dobrze. I to jest najważniejsze. Jak się nie czujesz tutaj w ogóle? Tak, ja się czuję świetnie, słuchaj, natomiast Twoja informacja jest w ogóle wspaniała, ponieważ ja przez lata pracowałem w sklepach i rzeczywiście to, co Ty powiedziałeś, czyli to, że tak naprawdę sprzedawca sprzedaje to, czego sam często używa, czy co lubi, oczywiście pod warunkiem, że nie ma narzuconego czegoś, co musi sprzedać. Mam tylko na Black Friday. To jest... No już żartuję. To jest bardzo ważna rzecz, bo po pierwsze jednak ludzie, którzy pracują w takich sklepach z reguły i myślę, że u Ciebie to w ogóle się bardzo potwierdza, mają swoje zbiorniki, potrafią je prowadzić, są zadowoleni z danych produktów, więc jest też im łatwiej doradzić. Ja się cieszę, ponieważ jest tak duża półka Tropicala, że to chyba wszyscy używają Tropicala. Wiadomo. Dobra, wiadomo. lecimy dalej, nie możemy zachwalać. Lecimy dalej. Wiesz. No, tu mamy sektor preparatów, testów i tu jest ten świat, wielka rotacja, ponieważ ten cały czas towar do nas przyjeżdża, odjeżdża. Tutaj mamy sektor filtracji, wkładów biologicznych. Sektor akwarystyki morskiej, tak, takiej marki jak Wasza lub też druga wiodąca firma w Polsce, również tak samo ważna, ale młodsza niż Wy, też jest u nas. Co tam mamy jeszcze? Tutaj mamy sektor rozbudowanej techniki, taki tech nazwijmy to, czyli pompy, akcesoria takie, które tutaj też trzymamy w objętości około 10% tego, co posiadamy na magazynie. Bo gdybyśmy, powtarzam, mieli stworzyć sklep moich marzeń, to on byłby 10 razy większy niż to, prawda? Tak, każdy skromnie powiedzmy 10. 10, ja czekam na inwestorów, i na dotacje część. unijne, to jeżeli ktoś ma kontakty, to zapraszam. To jest moja ulubiona część. Tak. Tutaj no właśnie, tutaj masz tą swoją akwarystykę morską, mam, tak. którą uwielbiasz, ja wiem o tym. Lubię ją, tak. To jest gdzieś stanę. Masz ryby, masz korale, wszystko na naprawdę bardzo rozwiniętej technice, nie oszukujmy się. Natomiast powiedz mi, masz też akwaria, które są proste, więc... Wszystko może od niego zacznijmy, bo my mamy nakręcać, a nie mówić o tam super wynalazkach. To tam wynalazki wynalazkami. Każdy Teslę zna, ale tak naprawdę chciałbym od czegoś rozpocząć swoją zabawę w akwarystyce.
Ja bardzo nie lubię, znaczy nie lubię, ja sam się w tym wychowałem, te mity takie, które krążą cały czas, że akwarystyka morska jest bardzo ciężka, kłopotliwa, ona jest taka skomplikowana. Tak, zgadza się, jak wszystko, jakbyśmy każde hobby wzięli na czynniki pierwsze, każde hobby, to rzeczywiście jakbyśmy na to spojrzeli bardzo mocno, weszli bardzo głęboko w każde hobby, to zauważamy, że to jest, kurczę, strasznie skomplikowane. Nie! Wszystko zależy od podejścia, od tego, co przedstawiamy naszym osobom, które by chciały rozpocząć zabawę w akwarystykę morską. I to był taki zbiornik, myśmy go nazwali też, to jest też hołd w ogóle zresztą. Nazwa Capex wiąże się z tym, że z naszym tym przyjacielem, który nas tutaj wspiera, mówi, a nazwijcie sobie Capex. I tak się jakoś zaczęło. Zbiornik panelowy nieduży, bez odpieniacza, czyli bez tej całej techniki, już nie będziemy mówić o tych urządzeniach. Bardzo prosty. Pokazujemy, że można przy powiedzmy poświęceniu około, niech będzie w założeniu 20 minut dziennie, to byłoby super, gdyby każdy człowiek tak poświęcał na zbiornik. 3 godziny oglądania. Proszę? Plus 3 godziny oglądania. Lampka nocna, do tego jeszcze przez 6 godzin, dziecko sypiające, aspę zwiększającą przewodność elektryczną w powietrzu, do tego akustyka lepsza, nie ma lepszego czyszczacza, ludzie inwestują w Philipsy i w różne, bez marek, w różne urządzenia, które tam pochłaniają, zmieniają zapachy. Otwarta tafla wody jest niczym innym jak superfiltratorem powietrza. I dużo ludzi, alergików i nie tylko, powinno mieć zbiornik otwarty. Do tego ja kocham zbiorniki otwarte, bo będąc w Japonii, świętej pamięci już Takashi Yamano, to ja byłem zakochany. Ta galeria to po prostu, no to dla każdego ona była, jest i będzie takim miejscem, które stworzył, w ogóle pokazał tą akwarystykę piękną. Czyli, że wszystko, ja na przykład czekam, mam nadzieję, że dożyję do tych czasów, że będą urządzenia bezprzewodowe, nie wiem jeszcze skąd, nie wiem jak, bo to największą moją bolączką to są przewody, nie? To jak je ustawić, to są patenty, rurki, bajery, to nawet kwestia ułożenia trytek tutaj ma znaczenie, ale to jest inny etap filmu, żeby powiedzieć, jak to kiedyś zostało budowane. Nie? Oczywiście, słuchaj, ja chciałem tylko zaznaczyć, że nasz Bartek Stańczyk, No, nie wiem, mój guru. Właśnie w tej chwili, No. to się wytnie. Dobra. Żartuję. No. Słuchaj, że właśnie w tej chwili zaczyna taki też cykl live chatów o tym porównaniu akwarystyki słodkowodnej i morskiej, żeby też trochę tak nie generalizować, że ta jest trudna, ta jest łatwa, bądź Każdy poziom jest odwrotnie. Tak. Czyli to też jest to, co Ty powiedziałeś, że da się to zrobić w prosty sposób. Tak. I to jest najfajniejsze, bo myślę, że każdy sklep, który ma odwagę powiedzieć, Tak. że można coś zrobić łatwo i przyjemnie, to jest taki sklep, że tak powiem, przyjazny akwarystom. I to mi się bardzo podoba. Słuchaj, przejdźmy dalej. Bo... Tak, ja oprowadzę, bo to tak, czyli mamy akwarystykę morską, mamy cały nasz tutaj system akwarystyki morskiej, mamy wyspy sprzedażowe, teraz w okresie dostaw, bo rotacja dostaw się dużo bardziej zmniejszyła, embarga, zmiana przepisów powoduje to, że no i klimat, tak, ocieplenie klimatu powoduje to, że jednak dostępność i kosztowność pozyskiwania koralowców jest dużo cięższa i wiąże się z dużo większymi kosztami. Nie jest to na dzień dzisiejszy już taka sytuacja, jak powiedzmy była 10 lat temu, czy nawet 6 lat temu. Natomiast małymi krokami dochodzi do tego etapu, że wydaje mi się, że hodowle za jakieś 10 lat, sądzę, będą już tylko same hodowle takich nasze hobbystyczne, tak? Nasze hobbystyczne, ewentualnie farmy, które będą wspierane przez dotacje związane z ochroną środowiska, tylko dlatego, żebyśmy mogli utrzymywać te piękne stwory. Myślę, że będzie to też dobre dla samej rafy, więc... Oczywiście, Więc nie oszukujmy się, że gdzieś tam to ewoluując, może na razie w tym złym kierunku finansowym przede wszystkim, w końcu doprowadzi też do tego jakby pozytywnego aspektu. Tak Słuchaj, jedziemy masz dalej. Tu rzeczy dla każdego, kto chce założyć Tak. jakiekolwiek akwarium, ponieważ masz tu rzeczy dla Strefa aranżacji, aquasniperów. tak. Ale znajdziesz też coś dla ludzi, którzy mają biotopy, ponieważ masz tu mnóstwo fajnej skały, mnóstwo fajnych korzeni. Ale to jest tylko część, ponieważ po więcej dekoracji zapraszamy do ogrodu zewnętrznego. Zaprosisz nas? Oczywiście, że Was zaproszę. Czyli mamy strefę aranżacji, tu są nasze takie sezonowe wyspy, no tu mamy, uwielbiam te dwie lodówki, powiem Wam, to też moje marzenie, w starym sklepie nie było na nic miejsca, ale tam było po metrze. To są nasze lodóweczki, czyli lodóweczki z mrożoneczkami.
Fajne, bo człowiek może sobie zobaczyć, bo często gęsto jest tak, że musimy rozsuwać, nie wiemy co jest. Też nasz wynalazek, zanim powstały wszystkie lodówki, które to zostałem z taką firmą, prawie żeśmy 4 miesiące pracowali nad tym, żeby firma winiarska, która robi lodówki, żeby tak nam wysterowała lodówkę, żebyśmy mogli trzymać nasze żeleczki, ale to nie wszystko, bo żelki są obok piaskownicy. Aquascaper i nie tylko, może wejść, zabrać sobie rzeczy z wysp albo z ogrodu zewnętrznego, gdzie zaraz pójdziemy, porobić, porzeźbić, potworzyć. Mamy też podkładki, różne rzeczy, w których możemy konstruować swój zbiornik, czyli z własnymi elementami dekoracyjnymi. Mało tego, mamy takie opcje, że kup więcej i kiedy chcesz oddasz, no to tylko nie 10 lat później. Ale tak, oddamy Ci różnicę. Mieliśmy też sytuacje takie, że na przykład klient kupował u nas jeden korzeń, a przenosił inny korzeń. Też się zdarzało, ale takie sytuacje są tylko promilowe, nie? Okej. W każdym... Słuchaj, No. powiedz mi tylko jedną rzecz, Tak? bo to jest też ważne, bo nie każdy wie o tym, że w takich sklepach jak Twój można sobie właśnie samemu to akwarium zrobić, Tak. skleić, ułożyć, zrobić zdjęcie i te rzeczy wziąć do domu i zrobić identyczny zbiornik. Oczywiście. To jest bardzo ważne, bo powiedziałeś to dość szybko. Aha, tak. Nie, bo dla mnie to takie naturalne i normalne, nie? Tak. Natomiast tak. nie każdy to od razu łapie. Także po to jest piaskownica, słuchajcie, żebyście mogli w sklepie nabrudzić zamiast u siebie w domu, ale na sklepie zrobić sobie to, co chcecie mieć u siebie w domu i potem przenieść do siebie. Często klienci do nas przyjeżdżają, bo chcą robić dane zbiorniki. W okresie piątku i soboty mamy tutaj, śmiejemy się, że często do nas przyjeżdżają autobusy, ale polegające to na tym, że bardzo dużo pasjonatów w tym wolnym czasie. Teraz już tramwaj jeździ. Teraz już tramwaj jeździ, dokładnie, mamy autobusy i tramwaje i samoloty niedaleko, dosłownie też rzut beretem, zapraszamy, wszystkich z zagranicy również. Ale chodzi o to, że możemy się spokojnie umówić wcześniej, że na przykład przyjadę z elementami dekoracyjnymi, które posiadam, plus dołożymy coś, sprawdzimy, przygotujemy. My wtedy pomożemy, bo czasami jest tak, że dany klient znalazł 5 minut czasu, to chciałbym tylko oświadczyć i chciałbym, żeby w tym momencie móc mu poświęcić ten czas. I to też jest jeden z naszych kolejnych, bo mamy kilka takich wizji, które w jakimś przeciągu, ja teraz mój brat się włącza, podaj termin, wtedy zrealizujesz, ale chodzi mi o to, że zrealizujemy to, bo to już jest od pewnego czasu, żebyśmy mogli stworzyć coś takiego, że klient się może z nami umówić w danym okresie, żeby być w 100%, żeby ten czas był spędzony razem z nim przy tej aranżacji, bo nie ma nic bardziej irytującego, ja zawsze powtarzam, obsługujmy tak, jak sami byśmy chcieli być obsłużeni. Oczywiście. Tak? Nie jest to za każdym razem łatwe, jest nas tylko 5 tutaj, czasami 4, jak grypa to 3, a jak nie to się rotujemy, ale i w ogóle czasami jest wiele sytuacji, które nas przerastają, tylko chwilowo, no bo później wychodzimy z założenia, że to tylko było chwilowe i zaraz próbujemy to poprawić, ale ważne jest to w tym wszystkim, żebyśmy podchodzili do tej hobbystyki z dużą dozą cierpliwości, tak? Bo ona uczy cierpliwości, my sami się uczymy cierpliwości i powinniśmy uczyć tej cierpliwości, bo tutaj akwarystyka, nie? Co ja będę mówił? Zapraszam Was dalej, jedziemy, a teraz słuchajcie, przepraszam Was, bo mamy wieczne dostawy, nie? Wchodzimy w sektor tutaj. Przebiegnijmy tak dokładnie, żeby nie było dużo zbliżeń. Tutaj mamy sektor, w tym, Krzysiu, najlepszy. Tu mamy sektor, gdzie przyjeżdżają nasze dostawy, duże gabaryty, szkła, bajery, wjeżdża, wyjeżdża, cały czas coś się dzieje u nas, czyli każdy, kto ma ochotę, powiedzmy, na jakiś zbiornik różnego rozmiaru, tu trzymamy standardy, one dojeżdżają do nas praktycznie co tydzień, plus zbiorniki gotowe, stąd wysyłamy. I to jest ta pierwsza część. Tutaj mamy zbiornik naszej produkcji, o to chodzi, który mamy wyjść do klienta, bo również sami projektujemy zbiorniki. No właśnie, sami projektujecie, Tak, zakładacie i serwisujecie, ale o tym kiedy indziej, to jest momentu tyle wątków, jeśli chodzi o to, co robimy już tyle lat, bo to będzie 19 rok, z tego co pamiętam. Pewnie teraz brat by powiedział, że to jest pewnie 18,5 albo coś, bo on jest bardziej pan księgowy. W każdym razie tak, zakładamy, montujemy, własni stolarze, wszystko najlepsze z akwarystyki to się dzieje, tak? Współpracujemy z wieloma osobami, które pomagają nam na etapie, czy jest budowy, czy na etapie, dom jest na etapie budowy lub też projektu, wszystko, co jest z tym związane. Nasz serwis, ale o tym kiedy indziej dokładnie, bo byśmy tutaj mogli gadać i gadać, a ja lubię to, co robię i kochamy to, co robimy, bo to jest ważne i robimy, bo bez ludzi ta firma, tak stoimy w tym miejscu, ale bez ludzi ta firma, nie była, to jest hobbystyczna firma. Tu bez pasji, jak w każdym człowieku, nie byłoby tu, gdzie jesteśmy. Bo gdybyśmy to wrzucili w to wszystko takie korporacyjne tendencje i ruchy, to spowodowałoby to, że ten czar w dużej mierze by prysł. A my tu staramy się, nie jest lekko.
nie jest lekko, robić wszystko tak, żeby każdy był szczęśliwy, no i spełniać marzenia wszystkich naszych osób z akwarystyką. najważniejsze, prawda? Lecimy dalej, sorry, bo my teraz w kartonach, okej, ale to nie pokazuj, nie pokazuj. I tutaj jest wujek, kolejna postać, o tym będzie później. Wujek, który jak my mamy łącznie już sklep jako drugie pokolenie, to będzie gdzieś 40 rok czy jakoś tak, to wujek miał wcześniej sklep jeszcze niż Czmiel taty powstał na Poniatowskiego we Wrocławiu. To jest postać, którą najbardziej szanuję, kocham, jego wiedza, no tutaj możemy czasami dyskutujemy, ponieważ młode podejście do oldschoolowego podejścia akwarystycznego nie zawsze jest takie fajne, natomiast nie, ale staramy się iść do przodu, prawda wujku? Tak jest. Dobra, ja lecę dalej chłopaków, zapraszam serdecznie. No tutaj dostawy, bajery, inne rzeczy i tutaj Jest kot. Proszę, tak, jest kot, jest. Nasz Kot tutaj. z miasta Wrocławia. Tak, on do nas przychodzi, uwielbia zeolit i śpi sobie na nim, ale nie tylko. Mamy tu wiele zwierzaków, bo firma jest multikulti. I tu mamy sektor, który cały czas zmienia swój wygląd. Zmienia swój wygląd ze względu na to, że przyjeżdżają dostawy, wyjeżdżają dostawę. Posiadamy, tutaj pracuję, tutaj mamy 6 stanowisk osób pakujących nasze paczuszki. O, to będzie dzisiaj wyjeżdżało, to są, do nas przyjeżdżają, odjeżdżają kurierzy. No to jest nasze takie centrum dowodzenia, nazwijmy to, staramy się spełniać marzenia akwarystów w Polsce. Dużo się tutaj dzieje, dużo tutaj działamy. Nasza ekipa no praktycznie codziennie od 8 do godziny 16, jeśli chodzi o zbieranie zamówień i ich realizowanie. Tutaj ciężko pracuje. Nie? Lecimy dalej, bo to nie koniec jest Czmiela. Tak? Często gęsto są różne pytania, zadawane są nam pytania. Staramy się odpowiedzieć 24, bo to jest teraz takie ważne, że tu i teraz. Ale ta cierpliwość jest ważna i potrzebna. Ale mamy 2 osoby, tak naprawdę to pójdziemy już teraz wysoko do biura. Zapraszam, które też fajna historia, bo to akwaryści z krwi i kości, którzy pomagają od różnych problemów. Gdzie moja paczka poprzez mój kirysek dostał, jedna łuska odleciała i staramy się wesprzeć ją witaminami. O, zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie. Tutaj, tak, to jest nasze centrum dowodzenia. Centrum dowodzenia, Katarzynka, moja siostra, firma rodzinna. Staramy się Grzegorz kierownik stać. I tutaj to są dyrektorzy od wspierania, prawda, rozmów z naszymi klientami, czyli od relacji międzyludzkich, tak to nazwijmy. I dobrze powiedziałem? Fajnie się pracuje w Czmielu? No, bardzo fajnie, tak? Podoba Wam się? Dobrze, to cieszę się, dokładnie. Potrzebujemy dofinansowania od Tropicala? Tak, oczywiście, dobrze, to idzie. Dobrze, to idziemy, okej. A to się wytnie. No, tam socjalny, to nie będziemy pokazywać, bo tam takie sobie miejsce socjalne jest. I zapraszam. I to jest fajne w tym wszystkim, że mamy 2 bliźniacze budynki i że teraz ten magazyn, który ma miliony takiego towaru, nie wszystko zobaczyliśmy na salonie, możemy sobie stąd przyjść i zabrać, ale jest w końcu nie tak jak wcześniej w blokowisku, gdzie byliśmy przez tam ponad 20 lat. Możemy sobie wyjść na nasz ogród zewnętrzny, który się zmienia praktycznie 2 razy w roku, czasem 3. Gdzie tu trzymamy baseny zewnętrzne z karpiami koi, z roślinami. Tu były takie stały w tym roku kasty z roślinami do oczka wodnego. To jest kolejna moja pasja, która powoduje to, że w Polsce jeszcze na etapie, jeśli chodzi o oczko wodne, jesteśmy jak kula i welonka. To jest moje zdanie. Prawda. Kula i welonka, czyli wykopałem dziurę, włożyłem folię, to już jest nieźle, bo wykopałem dziurę i czemu tej wody nie ma, ale wykopałem dziurę, położyłem folię, nalałem wody, czemu są glony. Wpuszczam 40 rybek. To jeszcze jest dużo pracy właśnie przy Waszym wsparciu, bo często uczymy razem z Wami, jak to robić, jak to się powinno robić. Jeszcze dużo pracy przed nami, ale widać już progres. Już ludzie, cieszę się, że już doświadczają takiej informacji, że pozyskują taką informację, że bakterie są potrzebne, że to w ogóle to jest potrzebne, że to trzeba dodać do tej wody. Że to nie jest tak, że tylko wleję wodę, wrzucę rybki i jest fajnie. No dużo pracy przed nami, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku.
Oby nam wszystkim sił starczyło. Wiesz, oczko wodne to jest bardzo dużo tematów, ponieważ Bardzo. to też sama temperatura, która jest w ciągu Tak. roku zmienna, Właśnie. bardzo mocno wpływa na sam zbiornik i rzeczywiście ta wiedza jest bardzo potrzebna. Nie mówię już o samych rybach, o Właśnie. samym karmieniu, o samych preparatach. Także rzeczywiście pracy nad tym jest dużo, ale słuchaj, wy macie Lecimy tutaj dalej, jeszcze, lecimy. jeszcze To nie inne koniec, fajne nie koniec. rzeczy. Tutaj, tak, tutaj mamy nasze piaskownice, teraz tak się składa, że mamy różne takie formy. Formy są To jest motyw. piaskownica zewnętrzna dla ludzi, którzy lubią chłód. Tak, i to są formy, które możemy zabrać sobie, jeżeli na przykład przyjeżdżamy z rodziną i chcemy sobie odświeżyć się, bo za dużo ludzi jest w salonie, to możemy być na zewnątrz, sobie porzeźbić. Nie trzeba kupować, można sobie przyjeździć, pouczyć się aquascapingu samemu, bo tu jest wielka przestrzeń, trawę mamy i do tego nasze kuwety, w których znajdują się elementy aranżacyjne, cały czas rotujące. Przyjeżdżają, wyjeżdżają, możemy sobie tworzyć, rzeźbić, robić różne rzeczy, tak? No bo staramy się mieć tych materiałów dekoracyjnych jak najwięcej, ile się da i wracamy z powrotem do Czmiela i wchodzimy na salon i tutaj dalej tak naprawdę dzieje się wszystko to, co zaczęło się od początku, czyli akwarystyka. No i wracamy gdzie? Do strefy marzeń, tak? To jest miejsca, gdzie człowiek ma obcować po prostu z tą akwarystyką. Słuchajcie, ja myślę, Ja myślę, że rzeczywiście cały Czmiel to jest Michała strefa marzeń. Tak, to na pewno. Która cały czas trwa, prawda? Tak. Bo te 10 razy więcej będzie niedługo. Tak, no nie, pod tym tak. filmem Jarek napisze, wiesz, Dobrze, oczywiście z tak. jakiegoś nika, którego nikt nie rozpozna. Dobrze, Podaj dobrze. kiedy. Dobrze, tak, tak. Słuchajcie, naprawdę Mamy wiele wątków, bo jeszcze chciałbym Tak. dodać, my jako Czmiela, czyli akwarystykę, na nią patrzymy szeroko, tak? My często mówimy o akwarystyce słodkowodnej, morskiej, oczku wodnym. To wszystko realizujemy, staramy się robić z roku na rok coraz lepiej. Natomiast my jako Czmiel robimy wszystko, jak ktoś mi kiedyś zadaje często pytania, Michał, czym ty się zajmujesz, nie? To ja lubię takie swoje powiedzenie, sprzedaję rybki. Tak, ale jak rybki? Bo ta ciekawość dużo ludzi jest taka na tym poziomie, że dla większości ludzi rybki to jest, powtarzam, kula welonka, jeżeli ktoś nie jest hobbystą, ktoś nie jest w danej tematyce. Natomiast jak zaczynam pokazywać, czym my się zajmujemy, jak to może wyglądać, że to jest do wnętrza, że to może być fajne miejsce w pokoju u dziecka, cokolwiek, że to może być taką odskocznią od wielu różnych spraw przyziemnych, codziennych, to każdy, aha, no to fajne, może przyjadę. Na tej zasadzie, bo akwarystyka, powtarzam, wielu osób to jest, jak są te memy, tak, że to jakiś taki starszy, wielki pan, który ma koszulkę za małą i to jest takie trochę przykre ze względu na to, nie, ja też na czarno. W każdym razie, żeby pokazywać, że to jest fajne, trendy, super rzecz, która uczy nie tylko akwarystyki, uczy fizyki, chemii, uczy tysiąca różnych rzeczy, których do tej pory nie zwracaliśmy na to uwagi, a teraz mają one znaczenie. Nie, no oczywiście, ale mówiąc o tym, że sprzedajesz rybki, jakby moim zdaniem idziesz do tego jądra Tak. tematu, czyli tego, że tak naprawdę gdyby nie ryby, nie byłoby akwarystyki. Nie, Więc tak. Tyle, dokładnie. krótko. Słuchajcie, naprawdę ten dzień był szalony. Michał w bardzo dużym skrócie pokazał nam naprawdę wspaniały sklep. Ja Tobie bardzo dziękuję. To ja słuchaj, bardzo- naprawdę Wielkie dzięki. Wreszcie mnie ktoś uściska słuchajcie, przed kamerą. Tak. Dzięki wielkie. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się ten film, to zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję. Zachęcam do odwiedzenia przede wszystkim Zapraszamy. tego sklepu, bo naprawdę zobaczyć to na żywo to jest coś zupełnie innego i kompletnie inny świat. Michał też będzie niedługo oprowadzał, robił tour po sklepie Tak, dla tak. chętnych. Nie, żartuję oczywiście, ale Jak się mówimy Słuchajcie- wcześniej, nie ma problemu, tak, bo Tropical wesprze nas w tej całej inicjatywie i będziemy robili to razem. Zawsze, Zawsze oczywiście. razem, together i w ogóle. To jest wiele pomysłów, nad którymi pracujemy, one są jeszcze niezrealizowane, bo my musimy być gotowi, żeby móc służyć Tropicalowi. jak przyjdzie następna firma, powie to samo. No, Dziękuję Wam jeszcze raz Dzięki. i do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia, hej, cześć.